Witajcie w kolejnym odcinku motoryzacyjnego głosu z Twojej piwnicy, w którym przetestujemy wieź Wagena Golfa pierwszej generacji, czyli samochód, który zmienił bieg historii motoryzacji i wyznaczył wzorce dla swojego segmentu. In my Volkswagen Passat I'll be rolling, shalala. I got a need for a speed. Na, 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 na. Nie, no, niestety nie mam Passata dzisiaj. Ale za to historia wieź Wagena Golfa 1 jest na tyle interesująca, że nie byłem w stanie się jej wykuć, przeczytać w 20 minut, więc niestety muszę ją nagrać z offu, ale może dzięki temu będzie troszeczkę lepsza i trochę więcej się dowiecie o tym wozie, bo sam wóz jest dużo mniej ciekawy niż historia, która za nim stoi, więc teraz Wam ją opowiem. Jakby nie patrzeć, wieźwagen Golf był bardzo ważnym samochodem dla historii motoryzacji, a przede wszystkim dla historii Volkswagena. I zacznijmy od ważnej sprawy. Golf nie tylko stał się symbolem współczesnego wieźwagena i kompaktów w ogóle, on też tą markę uratował. Ale po kolei. Historia Golfa zaczęła się dużo wcześniej niż ktokolwiek w ogóle mógł mieć pomysł, jak on będzie finalnie wyglądał. Otóż Volkswagen już w latach 50. i to wczesnych zaczął pracować nad wozem, który miał zastąpić Garbusa, bo jakby nie patrzeć, był to projekt przedwojenny. Już w 52. Pininfarina przygotowała pierwszy projekt EA41, finalnie porzucony. Potem był EA47, również porzucony. Natomiast w 57. zaczęły się zbierać takie czarne chmury nad Volkswagenem. Pojawił się artykuł w prasie o tym, że Garbus jest przestarzały. W 59 to samo pojawiło się w Der Spiegel. Przypominam, 57 i 59, a Golf to dopiero lata 70. Następnie projekt EA53. Tutaj coś próbowało kombinować z następcą Garbusa Porsche i Gia, a potem EA97, które również nie weszło do końca do produkcji, ale dało początek modelowi Brasilia. Potem jeszcze EA158, z którego powstał Volkswagen Typ 411 i wreszcie w 68 EA276. Pierwszy pomysł na to, żeby zrobić przedni napęd, ale porzucono to po śmierci Nordhoffa, czyli ówczesnego szefa Volkswagena. Słuchajcie, bo ta historia to taka trochę nudna, więc tutaj zrobię przerywnik humorystyczny na głupie pozowanie przy Golfie 1. Porozmawiajmy teraz już o czasach, kiedy zbliżał się Golf i jak wyglądało wówczas VW. W 1964 Volkswagen kupił od Daimlera Auto Union, a razem z Auto Union kupił Audi i to było dość ważne. Następnie, jak już wspomniałem, Nordhoff umarł w 1968. Na scenę wszedł Lotz, który kładł większy nacisk na postęp techniczny i poszerzanie gamy modelowej. Dokonał też zakupu upadającego NSU w 1969 i dzięki temu Volkswagen zdobył swój pierwszy przednionapędowy wóz znany jako K70, a w pełni zaprojektowany przez właśnie NSU. W drugiej połowie lat 60. ruszyły też prace nad pojazdami z przednim napędem i silnikami z przodu, a nie w Garbusie z tyłu, na bazie silników i napędów od Audi, pozyskanego wraz z Auto Union. I tutaj dochodzimy do punktu krytycznego. Otóż te wszystkie artykuły z lat 50. nie zrobiły wieźwagenowi jakichś dużych szkód. Problemy zaczęły się na serio dopiero w okolicach drugiej połowy lat 60. i początku 70. Sprzedaż zaczęła mocno słabnąć, bo Garbus był po prostu przestarzały. Rząd rzucił hajsem, żeby pomóc Volkswagenowi, co poprawiło trochę sytuację. Dobrze też szedł eksport Garbusa i ogórków do USA. Ale po pierwsze Opel i Ford na przełomie 60. i 70. wprowadziły nowe małe modele, które zaczęły mocno podgryzać Garbusa. W efekcie udział w rynku niemieckim do 72 spadł dla VW o połowę. Sytuacja zjebała się też w USA. W ofercie reform monetarnych Nixona marka niemiecka urosła na wartości o 40% względem dolara, psując opłacalność eksportu, a co za tym idzie, sprzedaż zaczęła lecieć na łeb na szyję. Myślicie, że to koniec problemów Volkswagena? Oj, nie. W 72 Opel zdetronizował Volkswagena i stał się największym producentem samochodów w Niemczech. W 73 w wyniku kryzysu energetycznego wprowadzono specjalne ograniczenia prędkości oraz zabroniono używania prywatnych aut w wybrane dni w Niemczech, co dodatkowo osłabiło ten, jakby nie patrzeć, domowy dla Volkswagena rynek. Co gorsza, pojawiła się publikacja o tym, że Garbus jest niesamowicie niebezpieczny w przypadku zderzenia. Efekt?
Volkswagen zanotował dramatyczne straty. W samym roku 74 ogłoszono 807 milionów marek na minusie. Ale, na horyzoncie był ratunek. W 71 Leiding zastąpił Lotsa i nadał sprawom biegu, wyjebując stare, bezsensowne projekty, a wybierając te, które miały sens. Jednak oddając cesarzowi co cesarskie, Lotz też miał wkład w powstanie Golfa. W 69 odwiedził targi w Turynie. Tam odkrył, że najfajniejsze projekty w większości przedstawił Giugiaro i jego młode studio Ital Design. I to był prawdziwy przełom. Drugi przeriwnik, żebyście jeszcze nie zasnęli w czasie tej historii. Tym razem będzie wieczorek poetycki z Motobiedą. Przygotowałem dla was poemat, poezję. Posłuchajcie. Gdy ci smutno, gdy ci źle. Weź pierdolnij se cashback i nie smuć się na najlepszej porównywareczce jedynej takiej, zobacz, Mubi Pyly, którą macie w opisie, potrzebujecie OC albo AC, możecie tam sobie skalkulować, sprawdzić, może wyjdzie fajnie, może wyjdzie średnio. Mało to trwa, mało czasu, warto sprawdzić. Co najlepsze, na 2 fury dostaniecie, jeśli jeszcze nie skorzystaliście, 150 zł cashbacku, czyli 150 zł zwrotu i jeszcze dostaniecie link polecający, który jak wyślecie innym i oni skorzystają, no to po 50 razy za każdym razem, znaczy 50 zł za każdym razem dostajecie aż do 2000 zł. Mówiłem to już tyle razy, że ja w ogóle nie wiem, jak wy możecie tego nie pamiętać. Powinniście, to wy powinniście teraz to mówić, a nie ja. Mam nadzieję, że macie to wykute na blachę, bo jak nie, to wiecie, kartkóweczka będzie za tydzień. No także link w opisie, lecimy dalej z odcinkiem. W 70 Giugiaro przybył do Wolfsburga, podpisał papiery i zastał, uwaga, rozebranego na części i podpisanego Fiata 128. Tak z kategorii, że nie tylko ZSRR podpierdalało pomysły od innych firm. No i dostał zlecenie na wóz kompaktowy, przednionapędowy z bardzo ogólnymi wymaganiami co do wymiarów i tak dalej, no i oczywiście opcji napędowych. I tak powstał projekt, który Giugiaro uważa jeden ze swoich najważniejszych w karierze. Golf P1 wszedł do produkcji w marcu 1974 roku, zmieniając powszechne wyobrażenia o samochodzie kompaktowym na wiele lat. Ostatecznie przyklepując dwubryłowy kształt, przednie napędy i skromność designu. A to był tylko początek drogi do sławy i wielkości Golfa. Bo przecież jest jeszcze historia GTI, które powstało niemalże przez przypadek, i jest też historia kolejnych generacji. Ale o tym opowiem wam, kiedy dopadnę odpowiednie wozy do testu. Na razie zajmijmy się tym, jak wyglądał ten słynny, najważniejszy projekt Giugiaro, wykonany według filozofii, jak on to określał, origami, czyli takiego składanego papieru. Dobrze, pooglądajmy sobie Volkswagena Golfa jedyneczkę z zewnątrz. To właśnie ten design zdefiniował na wiele, wiele lat klasę aut kompaktowych, wtedy jeszcze się nazywało małych rodzinnych, ale de facto klasę aut kompaktowych. Trudno się tutaj rozwodzić nad jakimiś niesamowitościami, bo cała idea Golfa 1 to nie są jakieś niesamowite stylistyczne smaczki, tylko właśnie taka prostota. Prostota, która sprawia, że auto jest przyjemne dla oka, a jednocześnie bardzo praktyczne. Oczywiście jest bardzo kanciasty. Jak już wspomniałem, z przodu mamy grill z pojedynczymi światłami, znaczek, czarny grill, zderzak już czarny, tylko plastikowy, tylko z dodatkowymi lekko chromowanymi ozdobami, co jest takie typowe dla lat 70., jak na ówczesne czasy naprawdę nowoczesne. Z boku też tradycyjnie dla tamtych lat wysoko pociągnięta listwa z ozdobą chromowaną, przetłoczenie wzdłuż dołu auta, no i ładnie, foremnie ścinający się w dół tył, tutaj już zamontowane szersze lampy, powinien być troszeczkę inny pas tylny, ale to wszystko gra. To nie jest tak, żeby można było się jakoś bardzo zachwycić tym autem, ale jest to bardzo dobry design użytkowy, no, uważany przez Giugiaro słusznie za jeden z jego najważniejszych projektów, bo może nie jest to samochód do zachwycania się nim na jakimś pokazie, ale jest to samochód świetnie zaprojektowany do zadań, które miał wykonywać. Jednocześnie ładny i bardzo praktyczny. Tak naprawdę co najwyżej, jako jakieś ciekawostki, można wskazać to przetłoczenie na klapie, które służy chyba za coś w rodzaju aerodynamicznego spoilera tylnego, zwiększającego, takiego bocznego, zwiększającego stabilność pojazdu. Poza tym, tak naprawdę w Golfie 1 nie dzieje się nic specjalnego. Wszystko jest w tej naprawdę ładnej formie. Prostej, fajnej, kanciastej, no generalnie git. Przywaliłbym się tylko do
bardzo lata 60., 70. patentu, czyli tych lusterek, których niewiele widać i nie są jakoś super umiejscowione, ale to jest detal. No poza tym widać, że auto wiele lat chyba było u Niemców, więc tutaj profesjonalna naprawa blacharska, zresztą nie jedyna, ale w dużym skrócie bardzo dobry projekt. Nie zachwyca mnie, ale nie musi zachwycać. Ważne, że spełnia swoją rolę, bo też mówmy się, nikt nie kupował samochodu kompaktowego, zwłaszcza z 1.3, po to, żeby zachwycał, tylko po to, żeby działał. No GTI to inna rozmowa, ale to nie jest GTI. Pooglądaliśmy go sobie z zewnątrz, więc teraz przejdźmy do wnętrza. Dobra, słuchajcie, wsiadamy sobie do Golfa 1. Tak jak szanowny pan Kickster, którego pozdrawiam, lubi nazywać golfy, Golfy. Ale w sumie, biorąc pod uwagę, że chyba ta nazwa była od Golfstrom, czy jakoś tak, to nie jest to taka głupia wymowa. Dobrze, zacznijmy od wyglądu deski. Deska, no to pełnym ryjem lata 70. Jest tak samo kanciasta jak reszta auta i dobrze z nim gra. Nie podoba mi się jakość tego plastiku, ale chyba takich tworzyw wtedy używano, bo mimo wszystko w przeciwieństwie do Samary, choć na przykład wygląda to źle, ta faktura, to się jakoś trzyma, nie jest jakieś wypaczone, pomimo tego, że ten egzemplarz absolutnie nie jest idealny. Więc powiedzmy, że to przejdzie. Oczywiście jest tu Volkswagenowo, czyli jest tak kurwa czarno po prostu, że uła! Natomiast co mi się podoba, Hotel Forum tutaj jest wstawiony na desce, taki fajny, który zawiera całą konsolę potrzebną kierowcy. Jak widać, ja tutaj wspaniale mam rękę do pokazywania z bardzo poprawnie założoną rękawiczką, ale nieważne, niech tak zostanie. Co ty tutaj w ogóle nie znasz się na autach i opowiadasz jakieś bzdury i teraz jeszcze obrażasz plastik w Golfie i pewnie zaraz zaczniesz dotykać, czy nie skrzypi. O, właśnie. No i co? I nie skrzypi. I znowu będzie, a w innych autach mówili, że skrzypi, a one są takie stare i im wolno. Świetnie, Golf w średnim stanie nie skrzypi praktycznie. Gratuluję, bo jest dobrze wykonany. Podobają mi się zegary. One są tak fajnie schowane i wyglądają trochę jak takie celowniki, bo wiecie, to są niemieckie zegary, więc one zawsze jak jedziesz, tak byś jechał Panzerkampfwagenem gdzieś na wschód. No, po prostu wygląda to nieźle, zwłaszcza te wpisane tutaj takie od paliwa, od temperatury silnika, obrotomierza nie ma, a nie, przepraszam, obrotomierz jest obrotomierz nawet, zobaczcie jak wysoko ma, 6,250 dopiero odcinkę, nasz potężny silnik 1.3, tu są już prawie niewidoczne światła, po prawej mamy radio, panel nawiewu z pokrętełkami, z przełączniczkami, Volkswagen to Volkswagen z lat 70., więc tutaj mamy zaślepkę. Musi być zaślepka przy popielniczce. Popielniczka chodzi ciężko. Co jest ciekawe, wygląda ta zaślepka, jakby była zaślepką od zapalniczki, ale nie jest zaślepką od zapalniczki, bo tu jest zapalniczka. Tu znajduje się bulbulator, czyli coś, czego nie jestem w stanie w ogóle powiedzieć, po co to jest. Do tego bardzo mi się podoba, jest bardzo praktyczne, że mamy tutaj jedną półkę i tu mamy jeszcze, zobaczcie, drugą jaką przepasną. No i tam mamy jeszcze trzecią dużą półkę, a tu mamy schowek. Bardzo praktycznie rozwiązane, biorąc pod uwagę, że zobaczcie, na drzwiach mamy tylko kawałeczek skaju, klamkę, uchwyt, korbkę od szyby i to jest wszystko. A mimo to udało się tu upchnąć tyle półeczek i miejsc, żeby coś sobie odłożyć. Dalej. Tutaj chyba to nie było cięte, pomimo tego, że to są lata 70., to jest nietypowe, to jest w ogóle taka wiedza bezużyteczna. Dopiero w okolicach lat 70. zaczęły wchodzić kieszenie na radio w rozmiarze 1 DIN, tu już jest, bo często w wcześniejszych autach były takie mniejsze kieszenie i trzeba było ciąć deskę, żeby wsadzić takie bardziej współczesne, normalne, standardowe radio. Tu nie, tu jest git. Kierownica wygląda nieźle, poza tym smutnym, kurwa, po prostu takim volkswagenowym plastikiem, który sprawia, że nie chce się żyć. Mamy na pocieszenie pieseła, zobaczcie, tu jest taki fajny pieseł, patrzysz sobie na pieseła, no bo Wolfsburg, tak? To pewnie jest fabryka, a to jest pieseł, że Wolfsburg, czyli miejsce, gdzie produkowano Volkswageny, czyli można by powiedzieć, że miasto wilków. Jeśli chodzi o fotele, no to nie będę mówił, bo ktoś sobie oprzył w jakieś tutaj niestety paskudne, poprzedni właściciel, jakieś takie dziwne wzory, ale lata 90., ale trudno, trzeba mu wybaczyć takie czasy. Poza tym po prostu prostota, dobrze zrobiony, dobrze zaprojektowany samochód klasy kompaktowej, który wyznaczał trendy.
chcemy czy nie chcemy, lubimy Volkswagena czy nie, to właśnie Volkswagen Golf 1 na lata wyznaczył trendy w segmencie aut kompaktowych, co też widać nawet i tutaj po tej pozycji za kierownicą, która jest niezła, choć widać, że Włosi maczali w niej palce, bo już widzę, że kierownica będzie przesunięta do prawej, jak i w tym, jak w tak małym aucie siedzi się z tyłu. Pyk, 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 wsiadamy, jak na małe auto naprawdę spoko się tu wsiada, nie ma dramatu, absolutnie. Co mnie pozytywnie zaskakuje, to widzę pasy z tyłu, nie wiem, czy zostały dołożone gdzieś na późniejszym etapie, czy już były, no ale robię siadanie sam za sobą i zobaczcie. Tutaj nawet jakoś mi się mieszczą te nogi, nie to, że było jakoś bardzo niewygodnie. Głowa to mi dopiero tak naprawdę czapką smyra pod sufitkę, tutaj dzyndzlem od czapki. Jest naprawdę ok. Z tyłu półeczka, na którą jeszcze można sobie coś odłożyć, półeczka od bagażnika, który to też bagażnik jest całkiem spoko rozmiarów, ale w testach klasyków ostatnia rzecz, jaka powinna kogokolwiek interesować, to jest bagażnik, no błagam, czy ktoś kupuje klasyka dla bagażnika? A, no i tutaj jeszcze chyba nasi tu byli, zawiasy z bagażnika zostały wykonane full professional, jedyny taki, zobacz, no mucha nie siada, myślę, że pan Łozap by na pewno zatwierdził, również pozdrawiam. W ogóle pominąłem jeszcze jeden taki delikatny feature, jest nawet lampka oświetlenia wnętrza, która co prawda odpada, ponieważ wspaniała, jak już mówiłem, jakość Volkswagena, no ale dobra. Tutaj odpuszczę, auto mi się podoba, więc jak auto mi się podoba, to będę mówił, że wszystko jest w porządku z tym, że coś odpada ze starości. Jak mi się auto kurwa nie podoba, to mówię, że źle, obrażam i w ogóle. Być może jeszcze nie odkryliście, ale kanał Motobieda nie jest od tego, żeby robić filmy obiektywne, tylko filmy rozrywkowe z subiektywnymi opiniami o samochodach. Przy okazji możecie się czegoś dowiedzieć, ale nie zawsze mówię z sensem. No i trudno, no i co mi zrobicie? Nic mi nie zrobicie. Dobra, idziemy zobaczyć, co tam jest pod maską. To jest silnik zaprojektowany przez Audi z rodziny EA111. Występował w wersjach 1.1 i 1.3. Był też w polówkach, w Audi 50. Nowoczesny jak na swoje czasy motor, wprowadzony w 74. Mamy wałek rozrządów głowicy, zresztą co widać. Mamy też typowo chyba, zwłaszcza dla Volkswagenów, tutaj rozrząd jest napędzany paskiem gumowym, który napędza też pompę wody, czyli zmienia się tu pompę wody razem z całym rozrządem. W dużym skrócie, jak na swoje czasy, absolutnie porządny, sensowny, współczesny silnik. Co ciekawe, a propos podobieństw do Fiata, mam wrażenie, patrząc na podstawę tej pompy, że dałoby się ją zamienić na fiatowską bez problemu, że jest identyczna, ale to jest tylko takie moje podejrzenie. Poza tym nie dzieje się tutaj nic super ciekawego, bo ponownie filozofia Golfa, przede wszystkim prostota. Jedyna ciekawostka, ponieważ poprzednie Volkswageny były obrażane za bycie niebezpiecznymi, tutaj mamy takie fajne przetłoczenia, zobaczcie, na podłużnicach. Takie zagięcia. To jest po to, żeby one zginały się w harmonijkę w razie wypadku, żeby absorbować siłę uderzenia i chronić pasażerów. Taka tutaj informacja techniczna, że tak powiem. Poza tym za bardzo nie ma co się rozwodzić. Chodźmy pojeździć. No, to jedziemy na przejażdżkę Volkswagenem Golfem 1. Szukać odpowiedzi na pytanie, dlaczego on był tak wspaniały. Niestety zepsuła się aktualnie dmuchawa, więc trochę pizga, no ale może jakoś to przeżyje. Po pierwsze zaczniemy od zwrotności. Otóż jest niezła, aczkolwiek jak na tak małe auto nie jest jakaś cudowna, jest po prostu dobra. Teraz tak, co do zawieszenia, bo akurat mam kawałek polnej drogi, no to powiem Wam, że jest naprawdę niezłe. Jest jednocześnie wystarczająco twarde, co potem się okaże na asfalcie, ale wybiera nierówności zupełnie akceptowalnie. Zwłaszcza, przypominam, jest to małe autko z lat 70. No i teraz wyruszamy sobie na asfalt. No i teraz tak. Po pierwsze, układ kierowniczy całkiem spoko. Całkiem spoko się go prowadzi. Co do pozycji za kierownicą, ewidentnie czuję tutaj włoską szkołę designu. Po pierwsze, pedały są trochę za wąsko, co jest typowe dla starych Fiatów. A po drugie, kierownica jest delikatnie, mniej niż w Fiatach, przesunięta do środka samochodu. Mimo wszystko siedzi się tu za kierownicą naprawdę dobrze.
Mam w odpowiedniej pozycji ręce, one są lekko ugięte pomimo braku regulacji kierownicy. Pedały są odpowiednio daleko. Fotel jest dość twardy, ale wystarczająco wygodny. Naprawdę spoko. Bardzo dużo samochodów z lat 70. ma to do siebie, że po prostu męczy jazdą. Ten sprawia wrażenie, że jest super. Skrzynia czterobiegowa. Największą chyba przypierdolkę mam właśnie do tej skrzyni czterobiegowej, bo wybierak lata jak po prostu jakieś gówno w wiadrze. Tymczasem niestety wskazówka temperatury nam nie działa, ale no wcześniej wóz pracował, więc raczej powinien być w miarę rozgrzany. Także pokażę Wam zaraz przyspieszenie. Nie martwcie się tą kontrolką ciśnienia oleju. To właściciel mi powiedział, że to jest walnięty czujnik i nie należy się tym przejmować. Silnik ma ciśnienie oleju. Dobra, słuchajcie, ruszamy ze stójki. No, przyspieszenia nie stwierdzono. Okrzyku pała tutaj nie będzie. 50 koni pod maską, więc też czego oczekiwać, kurwa. I nie jest to włoskie, takie rącze 50 koni. Jest to raczej niemieckie, ospałe, porządne, takie deutsche 50 koni, czyli nieciekawe. Ale okej, poza tym jak już się jedzie tym golfikiem wspaniałym, pięknym, tam jest ciekawa przyczepa porzucona, to naprawdę jest przyjemnie. Nie, przy czym to, że tu wszystko działa poprawnie, jest jednocześnie receptą na, powiedzmy, wspaniałość, tak, wspaniałość, a przynajmniej sukces tego samochodu i zabija nudą. W sensie, kupując sobie to auto jako klasyka i oczekując jakichś ciekawych, interesujących wrażeń z jazdy, nie dostaniecie ich. Ten wóz jeździ zaskakująco nowocześnie. Pamiętajmy, jest z lat 70., a w zasadzie od współczesnego samochodu jazdę Golfem różni tylko, powiedzmy, jakaś taki większy trochę prymitywizm tych wszystkich układów, brak oczywiście dodatków wszelkiej maści. Natomiast nie ma tu mowy o totalnie innym doświadczeniu niż jazda współczesnym autem. Nie ma czegoś takiego. Do tego on nie przyspiesza. No, prowadzi się oczywiście nieźle, jest zwrotny, akceptowalnie hamuje. No po prostu symbol tej niemieckiej poprawności i w zasadzie pierwszy samochód symbol tej niemieckiej poprawności Volkswagena. No bo umówmy się, wcześniej to był głównie garbus, pochodne garbusa. Tam nie nazwał tego niemiecką poprawnością, tam to bym nazwał niemiecką biedą powojenną. Tu już mamy Niemcy rozwinięte technicznie, odbudowane po wojnie, bo jak wiemy, w czasie kiedy Amerykanie ładowali w nich dolary w ramach planu Marshalla, w nas ruskie Marksa i Lenina. Więc dlatego oni mogli mieć Golfa, a my mogliśmy mieć Syrenę. No, byle trochę lata, ale nieważne. Ja mógłbym tym jeździć na co dzień, w ogóle dojeżdżać do biura z firmy Motobieda sobie tym, no jak normalne auto. I to jest bardzo duża pochwała. Znaczy duża pochwała dla tego auta, jak było w sprzedaży, że on jest praktycznie jak normalne auto. Nie wiem, przesiadam się do Espero i nie mam przeskoku. Nie mam żadnego specjalnego przeskoku, tak naprawdę jest tylko trochę bardziej prymitywnie. Więc pod tym kątem wygrał. Pod kątem tego, żeby go kupić jako klasyka w tej wersji, która nie jest jako żadną GTI ani nic, nie sądzę. Ponieważ gdyż Albowien jest nudny. Jest bardzo dobry i nudny. I to jest moim zdaniem najlepsze podsumowanie Golfa 1, czyli wóz bardzo dobry, ale nudny. To się nie wyklucza. Bo pamiętajcie, że muszą być samochody. Ja zawsze na nie pluję, obrażam i w ogóle. Natomiast muszą być zawsze samochody, które są jak pralka, albo suszarka, albo mikrofalówka, albo Super Stable Table. Nie, przepraszam, Super Stable Table to jest, jak wiemy, twór wybitny, więc nie, Golf nie jest jak Super Stable Table. Także muszą takie wozy być, niestety, albo stety. No i co? I to tyle na dzisiaj. Strasznie śmierdzi mi tu wódeczem zmieszanym z kostką kiblową, którą samochód został... Zapach w samochodzie w ogóle doceniam. Tutaj szanownych kolegów z Blitz Team, którzy udostępnili mi tą furę, szanuję za to, że jest wsadzona kostka do kibla do Golfa. To jest idealny zapach do Golfa, zapach kibla. Aromat jest wspaniały, zwłaszcza jak się nagrzał. Ok, kończymy.
To tyle na dzisiaj. Linki do chłopaków, którzy udostępnili mi ten wóz, powinniście mieć w opisie. Chyba że powiedzą, że nie chcą tych linków, to nie będzie. No i macie link do jedynej słusznej porównywareczki OC i AC Mubi Pyly, na której możecie sobie sprawdzić, jak Wam wyjdzie po prostu OC, czy będzie fajne, czy nie. Warto sprawdzić. Wejdźcie, zobaczcie. Elo 3210. Widzimy się w czwartek w części vlogowej, bo jak wiecie lub nie wiecie, od jakiegoś czasu podtrzymuję taki reżim, że w niedzielę test, w czwartek vlog. Dobrze, koniec.